Żaden inny region w Polsce nie daje tak szerokich możliwości rozwoju różnorodnych form turystyki. Turystyki poznawczej, wypoczynkowej, zdrowotnej, aktywnej, jak Karpaty. Szczególnie wskazany jest na tych terenach rozwój takich form turystyki, które przyniosą korzyści mieszkańcom, ale jednocześnie będą sprzyjały zachowaniu walorów przyrodniczych, krajobrazowych, tradycyjnej gospodarki Karpat. Nie ma innego takiego regionu w Polsce, tylko trzeba dbać o to, żeby turystyka, która się tu rozwija, nie niszczyła środowiska przyrodniczego, żeby ona sprzyjała zachowaniu lokalnych tradycji, lokalnej kultury, żeby przynosiła dochody mieszkańcom, a jednocześnie była źródłem satysfakcji dla turystów. W ostatnich dziesięcioleciach coraz wyraźniej widzimy negatywne skutki oddziaływania człowieka na środowisko. Praktycznie na naszych oczach bezpowrotnie giną gatunki roślin, zwierząt, nawet całe ekosystemy. Nie jesteśmy jednak bezradni. Każdy z nas może mieć wkład w szeroko pojętą ochronę przyrody. Zastanówmy się, w jaki sposób gospodarujemy przestrzenią na terenie gminy, w jaki sposób użytkujemy pola, łąki, pastwiska, co rośnie na miedzach, jak wyglądają brzegi potoków i rzek, jakie drzewa i krzewy sadzimy wokół naszych domów. Pamiętajmy, ochrona przyrody to nie tylko ustanawianie parków narodowych i rezerwatów. To również nasze świadome, odpowiedzialne decyzje, w jaki sposób korzystamy z otaczającej nas przyrody. Środowisko naturalne istnieje od zawsze. Człowiek jednak wskutek swojej działalności gospodarczej doprowadził do degradacji wielu obszarów i ekosystemów. Aby temu zapobiec, niezbędne są koszty, czyli inwestycje na zieloną infrastrukturę, ponieważ to pozwoli przywrócić jej pierwotny kształt, przywrócić funkcjonowanie ekosystemów. W efekcie mamy po stronie korzyści lepszy stan środowiska, nowe miejsca pracy, nowe źródła dochodu, a także poprawę stanu zdrowia i bezpieczeństwa społeczeństwa. Inwestycje w zieloną infrastrukturę po prostu nam się opłacają. Swoistość Karpat to tak naprawdę mozaika, którą zawdzięczamy wielowiekowej tradycji użytkowania człowieka tych gór. Człowieka, który spowodował, że oprócz obszarów leśnych mamy tutaj do czynienia z szeregiem elementów nieleśnych, które gdyby nie ekstensywna, wielowiekowa działalność człowieka, nie miałyby racji bytu w naszej strefie klimatycznej. Zwykle byłby to obszar porośnięty lasem. Odczuwamy tak naprawdę ten krajobraz praktycznie wszystkimi zmysłami. Ten otwarty krajobraz pachnie, ten otwarty krajobraz możemy zobaczyć, ten krajobraz słyszymy i ten krajobraz smakuje, bo bardzo często tereny otwarte to gatunki zielne, które od wieków towarzyszą człowiekowi, stanowiąc także element jego menu. Powinniśmy zachowywać zarówno obszary naturalne, jak i chronić te przestrzenie otwarte, które stanowią o sentymentalnym charakterze Karpat. W Centrum UNEP-GRID Warszawa od lat realizujemy projekty, w których staramy się wykazać nierozerwalny związek między ochroną przyrody a trwałym i zrównoważonym rozwojem lokalnym. Jest to szczególnie ważne w Karpatach, regionie o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, które w znacznej mierze są wynikiem wielowiekowego, tradycyjnego użytkowania ziemi na trudnych górskich terenach. Wyjątkowy krajobraz kulturowy Karpat zasługuje na naszą szczególną troskę.